Jesteśmy na żywo. Witam bardzo serdecznie, Marcin Wawrzyniak, firma Tropical. Moim gościem jest ponownie Maciej Koczko. Witam Cię, Macieju. Witam Państwa, dzień dobry, witam szanowne Panie, witam Panów, kolegów, znajomych, Ciebie Marcinie również. Witam ponownie. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Macieju, w zeszłym tygodniu, bo to było w zeszłym tygodniu, aczkolwiek wiesz, przeleciał ten czas, jak normalnie to byłyby wieki, wszyscy czekali, tutaj pisali, wiesz, kiedy, no jesteś wreszcie. Słuchaj, w zeszłym tygodniu mieliśmy przedyskutować kilka rodzin, wyszły tylko ancystrusy, znaczy rodzaju wyszły tylko ancystrusy, nie, ale Rodzaju, tak. No właśnie, ale tak na poważnie, chyba dzisiaj zaczniemy jeszcze na chwilę od tych ancystrusów. Dokończymy, tak, dokończymy. Chciałbym pokazać, że ancystrusy to nie tylko zbrojnik pospolity, o którym rozmawialiśmy, to nie jego odmiany barwne. Pospolicie barwne. Pospolicie barwne, tak, bo w ogóle od czego jeszcze chciałbym tak szybciutko zacząć. Gdzieś pod ostatnim tym naszym live'em czytałem komentarze, ktoś napisał, że warto by mnie zapytać, więc sam się teraz pytam o to, skąd się to w ogóle wzięło, ta moja pasja do zbrojników. Tak, ja miałem Ciebie o to zapytać, ale to wiesz, miał być odcinek specjalny. No to ze specjalnym, dobra, nie będę się... W zbrojnikach zakochałem się jakieś 15-16 lat temu mniej więcej, z tego co pamiętam. Wcześniej była tylko akwarystyka. Ujęły mnie przede wszystkim tym, że olbrzymia zmienność kształtów, kolorów i niesamowite zachowania, szczególnie przed tarłem. Ja wiem, no zawsze ktoś może powiedzieć, no, u pyszczaków też, u pielęgnic też, no mnie ujęły zbrojniki, dlatego że przede wszystkim olbrzymia różnorodność w budowie tych ryb, w kolorystyce. Nie może się nudzić, po prostu. I dlatego chciałem jeszcze dzisiaj dokończyć sprawę z ancystrusami, żeby pokazać, że ancystrusy też potrafią zaskoczyć, zarówno budową ciała, jak i głównie kolorystyką i ubarwieniem swoim. Więc jak tam będziesz miał ochotę i wciśniesz guzik o ancystrusach, to porozmawiamy jeszcze o nich. Guzik o ancystrusach. Słuchajcie, jeszcze poczekaj sekundę, jeszcze wytłumaczę jedną rzecz, że chciałbym pokazać Wam naprawdę ile się da, bo jest olbrzymia różnorodność. Niestety nie mam wszystkich zbrojników, nie mogę im porobić sam wszystkim zdjęć, a nie można tak po prostu czerpać sobie z internetu, bo ktoś wrzucił, to pokażemy, no prawa autorskie jakby, stąd też będę w stanie pokazać to, co sam robiłem zdjęcia, jak również i z tego miejsca chciałbym podziękować wszystkim znajomym, którzy zgodzili się i podrzucali własne fotki, po to, żeby można było te piękne ryby pokazać większej rzeszy odbiorców, ale tak jak mówię, to w dalszym ciągu będzie tylko maleńka kropelka tego, co potrafią te ryby zaprezentować, niestety. Musicie Państwo w razie czego poszukać po prostu sami w internecie kolejnych gatunków, żeby się przekonać, że nie oszukuję. Tym razem wyjątkowo. Także możemy o tych ancystrusach jechać. Okej. Proszę bardzo. To jest ancystrus, który został odkryty dość niedawno, 2 bądź 3 lata temu na terenie Boliwii przez Niemca, który tam sobie pojechał, bo też fascynują go te ryby i udało mu się odkryć. Rybkę tą zwie się na razie póki co roboczo bardzo Ancistrus rio-itenes, bądź niektórzy nazywają go od nazwiska odkrywcy. Odkrywcą był pan Gerhard Kiefner. Nazywają go Ancistrus Kiefner 2. 2 dlatego, że już kiedyś wcześniej pan Kiefner jakąś inną rybkę odkrył. Jak na Ancistrusa, to jest młody osobnik jeszcze, jak na Ancistrusa ma bardzo ciekawe ubarwienie. Na następnych zdjęciach też jeszcze będzie on, także jak możesz to tam przerzuć. Tak, oczywiście. No, nie wygląda jak zwykły zbrojnik pospolity. Jest to naturalnie, bo też się takie pytania pojawiały, czy niektóre z tych ryb nie są jakoś tam selekcjonowane, czy to nie jest chów wsobny. Nie, to jest naturalna ryba, pokolenie F1 po dorosłych rodzicach odłowionych z rzeki Rio-Itenes w Boliwii. Na następnych zdjęciach też jeszcze będzie ten gatunek pokazany. A powiedz mi, to są młode ryby, wszystkie te, które pokazujemy? Tak, na tych zdjęciach to są rybki, które mają tam 4-5 miesięcy, 6. Jak widać, całe stado. No wyglądają, moim zdaniem oczywiście,
imponująco. A my się liczymy swoim zdaniem. Ja sam się ze swoim zdaniem nie liczę. Jeśli miałbym mówić o tym, który rodzaj zbrojników zdobył moje serce, zdecydowanie ancistrusy, mimo tego, że to są dość popularne rybki. Kocham je za te kolce na pysku, za wygląd. Jestem nimi zauroczony. Owszem, no, obejrzymy dzisiaj wiele różnych innych przepięknych ryb, ale ja jednak z ancistrusami Ja rozumiem, będę że do końca. w przypadku tego gatunku samce mają też takie, powiedzmy, poroże, tylko... Tak, tylko tu są po prostu młode osobniki młode, i dlatego nie jesteśmy w stanie. Mało jest tej ryby na rynku, bardzo, bardzo mało, więc akurat z dorosłymi jest trochę ciężej. Przyznam się, bez bicia, nie zdążyłem zrobić zdjęcia swoich. Kajam się, postaram się w razie czego jeszcze to nadrobić, jak będzie taka możliwość. Tak Cóż tam dalej mamy z ancistrusów, szanowny panie? A tu bardzo podobna rybka, bardzo podobna, aczkolwiek jednak inna. Jest to Ancistrus wabenmuster, czyli tak zwany plaster miodu. Istnieje podejrzenie, że mogą być te dwie ryby, które żeśmy rzeczą oglądali, jakoś blisko ze sobą skoligacone. Że może, bo tak często jest u zbrojników, proszę państwa, że występują w różnych odcinkach danej rzeki i już te populacje, które są od siebie oddalone na przykład o 50 kilometrów, różnią się wyglądem. A to jeden ma większe kropki i rzadziej, a ten drugi będzie miał dużo takich kropeczek, tylko dużo mniejszych. Podobnie może rzecz się mieć w tym wypadku, że po prostu z jakiegoś dopływu danej rzeki jest ta populacja i wygląda trochę inaczej niż ta, którą oglądaliśmy przed chwilą. No ale póki co nazywany jest zupełnie inaczej, był odkryty dużo wcześniej, ten plasterek miodu. Jest ten problem, że Brazylia nie daje dużych pieniędzy na badania genetyczne, bo to by wyjaśniało sprawę. Owszem, były takie badania już robione, na przykład, ale to opowiem o tym przy Hypacinstrusach, bo tam właśnie były badania robione i okazało się, że dwie ryby, które są nie za bardzo do siebie podobne, mają ten sam genotyp. Spróbujmy dalej. Próbujemy. No cóż, to jest ryba, która się akurat Marcinowi bardzo podoba i to niekoniecznie temu, który robił zdjęcie, czyli Marcinowi Głowackiemu, tylko mojemu tutaj interlokutorowi. Mianowicie już wspomniany w poprzednim odcinku zbrojnik niebieski L183 Ancistrus dolichopterus. Tu również młodociany osobnik, specjalnie z premedytacją taki wzięty, bo młode zachwycają wyglądem. Mają pasy na płetwie grzbietowej i ogonowej zdecydowanie potężnie zarysowane, widać je w stosunku do całego ciała. No i te kropeczki na całym ciele. Z czasem te kropeczki zanikają, a pasiki robią się coraz cieńsze, ale są, do końca życia powinny być na rybie. Wyobraźcie sobie stado ruszających się takich malutkich zbrojniczków w jakimś akwarium. Ciężko odejść w sklepie od takiego zbiornika, żeby nie powiedzieć, że się chce. No bo naprawdę ja tak to miałem, wygląda niesamowicie. pierwszy raz. No właśnie, i tak każdy ma, nawet nie pierwszy raz widząc. Stado tych rybek robi wrażenie. Zobaczmy, co tam jeszcze przygotowałem. Teraz się okaże, że jakaś wtopa będzie, jak zwykle. A tutaj mamy, no może zdjęcie nie jest ekstra zrobione, to jest Ancistrus Rio Paraguay. Jak widać, i to nie jest jakiś tam, że to światło było tak zrobione, nie, on ma takie czerwonawe kropki. Wszystko zależy oczywiście jeszcze od tego, czy jest zestresowany. No tu był zestresowany, bo go jakiś łysy wyciągnął ze zbiornika, wrzucił do jakiegoś małego plastikowego pojemnika i jeszcze światłem dał po oczach, więc już był jaśniejszy niż w zbiorniku, w którym pływa całe stado. Samce to prawdopodobnie będzie, mówię prawdopodobnie 100%, nie mówię, że to będzie samiec na pewno, ale prawdopodobnie jest to młody samiec. Dorosły samiec potrafi mieć aż takie prawie wiśniowe niektóre te kropki na sobie. Nie rosną duże te zbrojniczki, nadają się do większości akwariów. No są bardziej dekoracyjne niż zwykły pospolity, przez tą odmienność kolorystyczną na sobie. Chyba będzie jeszcze jedno zdjęcie, ale nie mam pewności. Nie. Tu przepraszam bardzo, jest troszkę nieostre, ale specjalnie chciałem pokazać, bo jest bardzo nietypowo ubarwiony ten zbrojnik. Jest to Ancistrus L309, nie posiada na razie swojej nazwy gatunkowej. Wygląda tak, jakby ktoś pastelami, pędzlem porobił na nim takie niewyraźne plamy, kropki w różnych kolorach, takich dość tonowanych. Na następnym zdjęciu jest zbliżenie pyska, tam będzie bardziej widać ewentualnie. O, to są takie ciapki, jakby ktoś gdzieś go tam lekko maznął.
przyroda potrafi zaskakiwać. No bo to ubarwienie w stosunku do tego poprzedniego, czy do tych, co oglądaliśmy jeszcze wcześniej, a to wszystko jest rodzaj ancistrus. To będzie na bank samiec, bo już widać, że te wąsy na pysku wchodzą mu głębiej w stronę oczu. Samice tak nie miewają u tego gatunku, więc to na pewno będzie samczyk. Na razie jest jeszcze młody, więc te wąsy niewielkie. Co tam jeszcze mamy, szanowny panie? O, już sprawdzam. O, proszę bardzo. A tu mamy Ancistrusa L159, no też nie posiada swojej nazwy. To jak większość dzisiaj pokazywanych ryb pewnie będzie właśnie tak, że nie mają swojej nazwy gatunkowej. Ten z kolei charakteryzuje się takim ciekawym wzorem na górnej części ciała, na głowie i na górnej części ciała. Ma takie nieregularne kreski, wyglądające trochę, nie wiem, jak jakiś kod. Jak się ktoś kiedyś uprze, to może coś odkoduje i będziemy wiedzieli, co jest na tej rybie. Podobny z wyglądu do niego jest do programu starożytnych i kosmici, tak. I tu już na pewno mamy jakąś teorię wtedy spiskową, że to jest 100%. specjalna wiadomość dla nas przesłana. Podobny do niego nieco jest też Ancistrus claro. Nie potrafię, nie mogłem zrobić zdjęcia, nie posiadam. Poluję na tą rybę od kilku lat. Nie jest łatwo. Aczkolwiek staram się Państwu pokazywać zdjęcia ryb, które przy mniejszym bądź większym wysiłku u nas w kraju jesteśmy w stanie kupić, zdobyć. Czasem jest to oczywiście uzależnione też od funduszy, bo niektóre ryby potrafią kosztować duże pieniążki, a czasem po prostu trzeba się tylko nachodzić, naszukać, napisać do ludzi, którzy zajmują się importem na przykład, bądź do hodowców i jesteśmy w stanie zdobyć. Każdą z tych ryb, które dzisiaj będą w programie, jesteśmy w stanie zdobyć. Nie są to jakieś rzeczy poza zasięgiem akwarysty. Co tam jeszcze? A jeszcze coś będzie? Nie pamiętam, czy z Ancistrusów. Jest jeszcze, tak. No teraz być może narażę się Dominikowi, bo prowadzimy na ten temat dyskusję od jakiegoś czasu. Ta ryba na zdjęciu jest to Ancistrus L89. Zastanawialiśmy się przez dłuższy czas z Dominikiem, czy przypadkiem nie jest to dorosła wersja wcześniej już przez Państwa oglądanego tego Wabenmustera, czyli plasterka miodu. Ale już posiadam w tej chwili dorosłe osobniki również tego Wabenmustera, jednak plamy na nich są zdecydowanie inne niż na tym, co tutaj widzimy. Tu są bardziej okrągłe, szczególnie w okolicach pyska, tam są bardziej nieregularne i większe. Nie sądzę, by to były te same dwa gatunki, ale to jest taka dyskusja między mną a Dominikiem gdzieś tam w kuluarach, że tak powiem. Tu przedstawiam rybę, żeby pokazać, jak potrafią być ubarwione Ancistrus. To chyba był ostatni z Ancistrusów. To jest wszystko, tak. No to teraz porozmawiajmy o tym, o czym mieliśmy rozmawiać, czyli karmimy Ancistrusy, bo zbrojniki należałoby podzielić na kilka grup, jeśli chodzi o sposoby odżywiania. Typowe roślinożerne, wszystkożerne, mięsożerne i takie, które w swojej diecie wymagają bardzo dużych ilości drewna. Zaczynamy od Ancistrusów i one należą do grupy ryb typowo roślinożernych, ale, no właśnie, to jest to ale. Będę musiał troszeczkę niestety rozwinąć, przepraszam Was bardzo, ale to dość ważna sprawa jest, dlatego że przyzwyczailiśmy się do tego, że Ancistrusy są roślinożerne, choć niektóre gatunki, jak na przykład zbrojnik niebieski, potrzebuje więcej pokarmu o wysokiej zawartości białka mięsnego w swojej diecie. I oczywiście, słuchajcie, w naturalnym środowisku Ancistrusy są również takimi rybami, które robią porządki, jeśli jakaś ryba zdechła, jeśli jakieś zwierzę, które utopiło się w rzece, zalega na dnie, one również będą pomagały, by pozbyć się takiego zwierzęcia, takiej padliny. Najczęściej jest to jakaś ryba. Tylko musimy sobie zdać sprawę z tego, że w danej rzece leży sobie jakaś martwa ryba i chętnych do uprzątnięcia takiej padliny jest znacznie, ale to znacznie więcej niż w naszym akwarium przy jakiejś padniętej rybce. Czyli jeśli takie Ancistrusy plus inne ryby, które będą chciały pozbyć się tej martwej ryby, dopadną do tych zwłok, powiedzmy, to każdemu z tych Ancistrusków trafi się raptem maleńki kawałek. Tyle, ile tam zdoła, zanim go przepędzą inne, ile się nawalczy przy okazji o to swoje, czyli nie naje się dosyta tą padliną. Nie będzie miał kłopotów w związku z tym, że jego układ pokarmowy, który jest tak długi i świadczy to o tym, że przygotowany jest do trawienia po prostu pokarmów roślinnych, nie będzie się męczył. Jak to wygląda w naszych akwariach? Otóż tak, że mamy na przykład w zbiorniku 2-3 Ancistruski, gdzieś tam między roślinami jakaś nam pielęgniczka padła
i te 3 ancistruski, tą pielęgniczkę całą w ciągu 1-2 godzin zjedzą. I jak mają do dyspozycji możliwość, żeby sobie na przykład poskrobać korzeń, żeby dostarczyć więcej celulozy do układu pokarmowego, jeśli później zjedzą trochę roślinnego pokarmu, to się może okazać, że nic im nie będzie, mimo tego, że tak dużo zjadł. Natomiast stałe karmienie zwykłych ancistrusów pospolitych, czy tych gatunków, o których dzisiaj rozmawialiśmy, pokarmami mięsnymi, doprowadza dość często do tego, z czym później na grupach zwracają się do mnie użytkownicy, co się stało, bo mój zbrojnik ma brzuch jak piłeczka ping-pongowa, ledwo pływa, już nie chce pobierać pokarmu. No niestety, zapalenie układu pokarmowego bądź inne infekcje związane z tym, że układ pokarmowy był przeciążony, prowadzą właśnie do takich sytuacji. Dlatego, owszem, można raz na jakiś czas nakarmić nasze rybki niewielką ilością pokarmu mięsnego, najlepiej gdyby to był pokarm mięsny rybny, czyli taki zbliżony do tego, z czym zdarza im się w naturalnym środowisku spotkać, tak? Jakiś filecik, myjemy na obiad kawałek filecika, odkrawamy kawałeczek, wrzucamy do zbiornika raz na jakiś czas, raz w tygodniu, ale bardzo ważne jest, żebyśmy zadbali też o to, żeby te ryby właśnie miały w zbiorniku jakiś korzeń, który będą sobie delikatnie skrobać, dostarczą większą ilość celulozy, która z kolei będzie jakby pożywką dla bakterii jelitowych i ancistrus sobie z tym poradzi. Ja nie wiem, czy powinienem nawiązywać do tej dyskusji, która ostatnio rozgorzała. Dobrze, ja to powiem nie wnikając. W starych książkach akwarystycznych wydawanych w języku polskim w latach 70. i 80. spotykać się można było często z informacją, że zbrojnika wąsacza kolczastego, bo wtedy jeszcze taki właśnie występował, czyli ten, o którym rozmawialiśmy ostatnio, można karmić na przykład gotowaną gęsią albo kurzą szyjką. Gotujemy zupę, wyciągamy sobie akurat tą część ryby, lekko oskrobiemy z mięsa, wrzucamy do zbiornika. No oczywiście nasze ancistrusy rzucą się na to jak reksio na szynkę, dlatego że to pachnie, to jest pokarm wysokobiałkowy, one będą chciały to jeść, ale to nie znaczy, że to jest dla nich dobre, bo no jakby ryba nie do końca rozumuje tak jak my, że nie będę jadła kury, bo w kurze to cholesterol potem będę miała, to ja tego nie jem. Nie, rzucą się na to jak najbardziej. Raz, drugi, trzeci i ktoś powie tak, no ja karmię od zawsze i nigdy nic nie było. Oczywiście, proszę szanownego pana, mogło nic nie być, bo w zbiorniku przy okazji znajdowały się duży dostęp do pokarmów roślinnych i do drewna, radziły sobie jakoś, przyzwyczaiły się do takiego trybu odżywiania, ale pan Kowalski na drugim końcu Polski usłyszy takie rewelacje, wrzuci do zbiornika tą szyjkę i następnego dnia siateczką ze łzami w oczach będzie te rybki wyciągał, bo niestety nie dały sobie rady. Dlatego jeśli nie musicie, to nie ma to najmniejszego sensu. Dzisiaj na rynku dostępnych jest naprawdę olbrzymia ilość pokarmów, które są przeznaczone dla ryb roślinożernych. Raz na jakiś czas, jak podacie pokarm przeznaczony dla mięsożernych, to się nic nie stanie. Ja osobiście karmię wieloma różnymi pokarmami roślinnymi moje ancistrusy, ale ponieważ jest to program live firmy Tropical, skupię się tylko na tym, jakich używam z firmy Tropical. Tylko od razu mówię, żeby nie wyjść tutaj... Tak, oczywiście. Karmię różnymi pokarmami, nie tylko firmy Tropical. Nie wypada o nich tutaj wspominać. Natomiast z firmy Tropical zdecydowanie polecam wyroby ze spiruliną forte, gdzie jest aż 36% zawartość tej spiruliny. To bardzo wysoka zawartość jak na produkty na rynku akwarystycznym. Sprawdza mi się to zdecydowanie. Używam w różnych postaciach. A to mini pellet, a to jakiś mini grysik, w zależności od tego, jaka wielkość ryb to nakarmienia, czy to na rybek, czy dorosłe. Do naprawdę dużych ancistrusów i innych roślinożernych używam XXL Discs. Jest taki produkt firmy Tropical. Bardzo fajny, duża ilość różnych glonów w środku jest i nie rozpada się w wodzie. Rybki muszą go sobie skrobać, a powinny to robić, bo to jest ich naturalny sposób pobierania również pokarmu. Zeskrobują glony z kamieni, glony z zatopionych drzew. Muszą używać tych swoich, nazwijmy to w cudzysłowie, zębów, które posiadają w otworze gębowym, żeby zeskrobywać. Mają, to niech używają. Dlatego duże pastylki też są potrzebne i to takie, które się nie rozpadają za chwileczkę w wodzie, tylko trzeba się nad nimi troszeczkę pomęczyć. Także te pokarmy roślinne zdecydowanie polecam Tropicala. Szczególnie na rybkowi z dużą zawartością spiruliny. Spirulina jest to białko pochodzenia odroślinnego, bardzo potrzebne przy budowie ciała u młodych zbrojników. Rosną jak
na przysłowiowych drożdżach. I jeszcze w dzisiejszym programie będziemy mówili o innych rybach, które są roślinożerne. Pokarm w zasadzie ten sam, dobieramy tylko wielkość do danej ryby. Dodam tylko, że proszę się nie przejmować tym, że na przykład mamy bardzo drobny pokarm, a bardzo duże zbrojniki, bo to im nie będzie przeszkadzało. Podanie takiego drobnego pokarmu do zbiornika powoduje, że pojawia się on na większej powierzchni dna. Nie będą walczyć między sobą o pokarm, każdy ma dostęp i te mniejsze rybki, które gdzieś tam są dominowane przez większe, też się w związku z tym będą mogły najeść, więc to, że to jest drobny, nie oznacza, że tylko dla rybku. Możemy takim drobnym pokarmem karmić również ryby dorosłe. No to jest chyba, w ogóle jeśli chodzi... chyba częste pytanie, wiesz, o tą wielkość pokarmu, więc sporo osób gdzieś tam narzeka, że coś jest za duże, albo w drugą stronę, że coś jest za małe, w sensie te pokarmy, ale właśnie tutaj odkryłeś te karty tego, że rzeczywiście ryby nie muszą żerować w jednym miejscu, i to chyba jest też ważne przy narybku, który właśnie, żeby nie siedział sobie po prostu w jednym miejscu i nie czekał na ten pokarm, bo on takiego czegoś z reguły nie robi, tylko rozpływa się potem w zbiorniku i potem chyba też jest problem, jeśli nie ma czego zjeść, na przykład w jakimś tam narożniku, prawda? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Jak mamy jakiś zbiornik, w którym są i dorosłe, i młode ryby, danego gatunku Ancistrusa chociażby, wiadoma sprawa. Starsze osobniki będą od miejsca, w którym jest podany większy pokarm, odpędzać młodsze. Samce będą na początku odpędzać samice, dopóki się same nie najedzą, potem samiczki będą korzystały z tego pokarmu. Młodzież będzie resztki z pańskiego stołu dostawała tak naprawdę. To się często kończy tym, że młode rybki umierają, bo są ciągle wiecznie głodne. Podanie pokarmu rozproszonego po całym zbiorniku załatwia nam od razu jakby dwie sprawy. Po pierwsze, dostęp do pokarmu dla każdej ryby w zbiorniku. Po drugie, nie będzie takich walk między samcami o dostęp do jakiejś jednej dużej pastylki. Te walki widowiskowe, ale mogą przynosić jakieś niepożądane efekty uboczne, na przykład skaleczenie. A już taka rana na rybie zawsze jest taką otwartą bramą dla infekcji. To po co ryzykować? Nie ma takiej potrzeby. Jak uważacie, że macie na przykład za duży pokarm, jakieś tabletki, pokruszcie na mniejsze. Dajcie taką tabletkę w mniejszych ilościach. Ryby poradzą sobie. Nie przejmujcie się, że ta tabletka po pokruszeniu ma jakieś ostre krawędzie. Pamiętajcie, te ryby żyją w naturalnym środowisku w bardzo wartkich rzekach, gdzie są ostre kamienie, ostre skały. Żerują na tych skałach, nie robią sobie krzywdy, więc na pewno nie pokaleczą sobie również pyska o ostre krawędzie, jakieś tam tabletki, tylko ją po prostu solidnie zeskrobią za chwileczkę. No to co, próbujemy z kolejnym rodzajem? Chciałem zapytać z jakim, ponieważ tutaj, wiesz... Proszę bardzo, maszyna losująca w postaci pana Marcina. Maszyna losująca, okej, jeżeli ja jestem maszyną losującą, to proszę bardzo. Zaskocz mnie. Zaskocz. Okej, dobrze. Czekaj, włączę jakieś tam, wiesz, mieczyki, bo tu akurat mam jeszcze po spotkaniu z Elżbietą, to akurat. O, chyba Cinstrusy nam się trafiły. I zaczynamy w ogóle z wysokiego C. Proszę Państwa, to co mamy na zdjęciu jest to chyba Cinstrus L236 i to jeszcze w wersji Super White. Czemu mówię, że jest wysokiego C? Ryba ta zdobywa serca akwarystów na całym świecie, głównie Azja, ale Europa również, w Polsce jak najbardziej, tylko że nie oszukujmy się, cena tej ryby jest na tyle zaporowa, że łatwiej popatrzeć na nią na zdjęciu niż we własnym akwarium. Słuchaj, rzuć średnią ceną, wiesz, za kilka lat jak ktoś będzie oglądał, to może powie, a wtedy ale droga była, a dzisiaj już po 5 w sklepie. Nie, ale te ryby tanieją, to jest fakt. To normalna sprawa. Im więcej na rynku, im więcej ludzi hoduje i więcej rozmnaża, to cena będzie spadała. Jeszcze kilka lat temu za rybę tej wielkości, bo tu mamy jakąś dorosłą na zdjęciu, trzeba byłoby zapłacić w granicach 4,5 tysiąca złotych. Dziś za taką rybę myślę, że już zeszliśmy o połowę. W granicach 2,5 tysiąca za taką rybkę. Na rybek kosztuje w granicach 1200 zł. Znaczy na rybek, czyli rybki wielkości około 3,5 do 4 cm. Wszystko zależy jeszcze też od tego, jak wyselekcjonowana jest ta ryba, czyli im mniej ma czarnego, a więcej białego, tym cena idzie w górę. Azjaci oszaleli na ich punkcie, stąd między innymi taka cena, no bo wiadomo, popyt i podaż daje nam jakąś cenę, którą ludzie są chętni zapłacić za rybę. Od razu uprzedzę, to nie jest hybryda.
te ryby wyselekcjonowano poprzez oddzielanie z całego miotu ryb, które miały jakby mniej na sobie czerni, więcej bieli i w tym kierunku to wszystko szło, czyli zwykłe zabiegi hodowlane, bez żadnych ingerencji w genetykę czy łączenie międzygatunkowe. Także to tak od górnego C zaczęte, ale idziemy dalej. Zobaczymy, co tam jeszcze z Hypacinstrusów będziemy mieli. No cóż, to rybka, której chyba nikomu nie trzeba przedstawiać, zrobię to jednak mimo wszystko. Hypacinstrus zebra posiada swoją nazwę gatunkową. Zebra, czemu? Nie będę tłumaczył, wystarczy spojrzeć. Znany w handlu oczywiście bardziej jako L46. To tej rybie chyba powinniśmy podziękować za globalne zainteresowanie zbrojnikami, na nowo odkrycie tych ryb. Ryba ta pojawiła się, no już będzie ze 20 lat temu w handlu i wywołała euforię swoim wyglądem. No bo musicie Państwo przyznać, że jak na dziką rybę żyjącą w środowisku, gdzie tak naprawdę kamuflaż powinien być dość ważną cechą u ryby, mamy do czynienia z osobnikiem, który aż rzuca się w oczy. Myślę, że ryby te mogły sobie na to pozwolić. Żyją na dość niedużym odcinku rzeki Ryoksingu, to jest około 30 km tej rzeki, gdzie woda płynie przez skały, które kiedyś wylały, zastygły i są bardzo porowate. To są skały wulkaniczne. Jest olbrzymia ilość kryjówek, czyli taka ryba tak naprawdę w każdej chwili może się schować tak, że drapieżnik nie będzie w stanie jej schwytać, a może dzięki takiemu ubarwieniu są w stanie łatwiej się odnaleźć, gdy przychodzi na przykład czas rozmnażania tarła. Łatwiej o drugiego osobnika, bo widać go z daleka. Tak czy siak, nie wnikając w to, czemu jest taka, cieszę się, że taka jest. Ma swój urok. Zakochałem się w tych rybach od pierwszego wejrzenia. Robiłem co mogłem, żeby kiedyś tam dawno temu do Polski ściągnąć albo od ludzi, którzy posiadają, odkupić, bo postawiłem sobie wtedy za punkt honoru, że trzeba je rozmnożyć. Udało się. Nie jest to żadna jakaś nie wiadomo jaka umiejętność. Dziś każdy tak naprawdę jest w stanie to zrobić, byle zapewnić tym rybom odpowiednie warunki. Właśnie, to powinniśmy też powiedzieć wprost. Trzeba zdejmować takie tabu, że to nie są ryby nie wiadomo jak ciężkie do trzymania w akwariach w domu. To nie są ryby nie wiadomo jak wymagające, żeby doprowadzić je do tarła. Znam naprawdę masę ludzi u nas w kraju, ludzi, którzy mają te ryby, młodych ludzi, ludzi z doświadczeniem. Wszyscy oni z powodzeniem rozmnażają te rybki. Tu problem jest chyba tylko tej natury, że one nie są plenne, nie są bardzo płodne. Z dorosłej kilkuletniej samicy możemy otrzymać 20 ziarenek ikry, to już jest niezłe osiągnięcie. Ludzie się cieszą, kiedy jest 8 czy 10 ziarenek i to jest pewnie powód tego też, że ta ryba w dalszym ciągu trzyma swoją cenę na jakimś tam pułapie i nie jest tak bardzo popularna jak na przykład zbrojnik pospolity, który samica potrafi mieć 250-350 młodych. To jest ta różnica. Na następnym zdjęciu chyba też jeszcze będzie... Przejdę do następnego zdjęcia, ja zadam Tobie jeszcze tutaj jedno pytanie a propos tych ryb, ponieważ wiesz, czasami mówi się o tym, że niektóre zbrojniki bywają rzeczywiście dla siebie, przynajmniej samce, dość agresywne, gdzieś tam się przepędzają chociażby. Natomiast 46 bardzo często widuje się właśnie tak jak tutaj na zdjęciu w bardzo dużych grupach. Natomiast no, wiesz, patrząc dla kogoś, kto nie ma pojęcia o nich większego, no to nie wie ile tu jest samców, ile tu jest samic. Czy w przypadku takich ryb jakąś zasadą? Na tym zdjęciu to i ja bym miał kłopoty, żeby powiedzieć, bo jest zbyt niewyraźne. Ryby są jeszcze do tego młode, dość. Tak, to są dość młode ryby, one mają w granicach 4-5 centymetrów. Ciężko jeszcze o dymorfizm. Ale mimo wszystko, mimo tego, że one tak ładnie wyglądają, tak łagodnie, samce u tych ryb również będą się między sobą biły. Potrafią sobie zrobić lekką krzywdę. Gorzej, bo samiec, będąc bardzo agresywny w stosunku do samicy podczas tarła, potrafi również ją mocno uszkodzić, a nawet niestety zabić, gdy samica jest, nazwijmy to brzydko, niechętna. I jak jest niechętna, to jest bita, no i wtedy może się to skończyć źle. O tych zachowaniach związanych z tarłem i z prokreacją, to tak jak ustaliliśmy, będzie odcinek o rozmnażaniu zbrojników. Wtedy postaram się powiedzieć dokładnie. Coś ustaliliśmy, ale akurat wiesz, w momencie, kiedy widzę, zawsze tak jakoś męczą mnie. No, proszę pana.
My żeśmy tyle rzeczy ustalali, były inne kwoty za odcinek, teraz są inne kwoty za odcinek, ja się tak nie bawię. Byliśmy coś, ja o tym drugim sezonie też wspomnę, także wiesz. No. Także musimy przyjąć zasadę ogólną taką, że u większości zbrojników 95% ryb samce walczą ze sobą o terytorium, o grotę, o samicę, o to, kto jest samcem alfa w danej większej grupie i jemu będzie przysługiwało prawo pierwszej nocy. Więc no niestety, najpierw się muszą trochę ponaparzać, żeby sobie wyjaśnić, kto tu jest na dzielni najważniejszy i potem, jak już to sobie wyjaśnią, to w takim zbiorniku do walk dochodzi sporadycznie, jeśli nic w nim nie zmieniamy. Natomiast wystarczy, że na przykład zrobimy przemeblowanie, poprzestawiamy groty w inne miejsca, albo dopuścimy nową rybę, nowego samca do zbiornika, gdzie pływa już jakieś tam kilka sztuk i nagle wszystko zaczyna od początku się dziać, bo od początku trzeba sobie wszystko powyjaśniać, to już nie jest twoja grota, bo twoja grota stała w tamtym rogu, teraz stoi tu, ja muszę teraz tą grotę zająć, nieprawda, to jest moja grota i tak w kółko, i to trwa tygodniami, ale w końcu znowu się uspokoi i znowu będziemy mieli kochającą się rodzinę zbrojników w naszym akwarium. Okej, lecimy dalej. Płyńmy, jesteśmy w temacie rybek, płyńmy dalej. No, tu mamy zbliżenie na rybkę, no tu bym powiedział, że samiczka. Dlaczego tak? To wszystko opowiem przy rozmnażaniu. Powiem, jak odróżniać u hypacinstrusów samca od samicy po charakterystycznych cechach, które występują u tych ryb. No co, no tu tylko się możemy przyjrzeć i pozachwycać przyrodą, że potrafiła. Cóż tu mamy? Mamy tutaj hypacinstrusa L260. W języku angielskim posiada swoją nazwę, nie wiem, czy to jest nazwa gatunkowa prawdziwa, czy raczej handlowa, Queen Arabesca. No cóż, charakteryzuje się tym, że ma taki bardzo, bardzo drobniutki wzorek, jak widzimy, fantazyjny. To jest ryba, która rośnie mniej więcej tej samej wielkości, jak poprzednio oglądany L46. To są nieduże rybki, dorastają do 8, góra 10 centymetrów, to już naprawdę parę lat musimy je mieć w zbiorniku, żeby mieć tej wielkości ryby. I tak samo mało płodne, jak i ich poprzednik. Co tam jeszcze, panie Marcinie, co my tam jeszcze mamy? O, no proszę, mamy tutaj rybkę, jest to Hypacinstrus L136, no i wśród akwarystów, którzy się zajmują tymi rybami, powiedziano by, że jest to wersja C. Ale te wersje A, B, C, one występują tak naprawdę na potrzeby handlu i na potrzeby nas, akwarystów, którzy mają nierówno pod sufitem i chcą, żeby te rybki wyglądały tak, jak chcieliby, żeby wyglądały. Czyli powiedzmy plamy nieregularne, duże, tak jak widać na tym obrazku. To oczywiście jak zwykle przekłada się na cenę, bo im bardziej ryba pożądana, tym wyższa cena. No, mi się po prostu ta ryba podoba. Ja tak jak mi się podobają ancistrusy. Naprawdę, zwykły ancistrus za 10 zł ma dla mnie ten sam urok, co ryba, która kosztuje 1000. I nie uważam, żeby cena jakby była wyznacznikiem tego, co jest ładne, a co nie. To jest każdego z nas prywatna opinia. Natomiast no tu oczywiście jest tak, że jeśli ludzie chcą mieć wersję C, a tej wersji C jest bardzo mało, bo to się w jednym tarle trafia na przykład na 20 młodych, 2 sztuki, które zasługują na miano C w przyszłości, bo to też się jeszcze może okazać za jakiś czas, że ona będzie miała tą gradację C, no to taka ryba kosztuje po prostu odpowiednio więcej. No ale to dla takich właśnie ludzi, którzy całe życie na chleb nie muszą mieć, ale rybkę trzeba kupić, jest dobrze wtedy. Okej, lecimy dalej. No to jeszcze raz wersja właśnie 136C, no ma swój urok. Znaczy, ja tak uważam, ktoś może powiedzieć, gdzie mi z tą rybą tutaj? No, nie każdemu się musi podobać po prostu. O, a to rybka, którą już raz widzieliśmy, byłem szczęśliwym posiadaczem, Hypacinstrus L333. No te rosną troszkę większe, dorosłe potrafią mieć te 14-15 centymetrów. Wszystkie te ryby mają bardzo podobne wymagania, jeśli chodzi o to, żeby je trzymać. I co najważniejsze, wszystkie one są mięsożerne. To, że wrzucimy raz na jakiś czas do zbiornika ogórka, którego nie polecam absolutnie, o tym za chwileczkę, wrzucimy jakiś pokarm roślinny, one go sobie zjedzą, tylko że gdybyśmy mieli je trzymać tylko i wyłącznie na pokarmie roślinnym, to ja już widywałem zdjęcia przysyłane do mnie, co się stało, że moja ryba ma taki zapadnięty brzuszek, czemu ona jest taka chudziutka, czemu ona ledwo pływa po akwarium, a czym pani karmi? No,
tymi pastylkami zielonymi. No właśnie, bo te ryby nie mogą żyć tylko i wyłącznie na pokarmie roślinnym, wręcz przeciwnie. To ma być dodatek. Możemy im tam rzucić raz na 10 dni czy 2 tygodnie coś roślinnego. Każdego dnia powinny być karmione pokarmami mięsnymi. Jakimi? No więc właśnie, możemy je dokarmiać mrożonymi pokarmami, czyli artemią, czyli na przykład ochotką, pod warunkiem, że mamy dostęp do takiej ochotki, która wiadomo, że jakaś w miarę czysta jest. Pokarmy mrożone są troszeczkę kłopotliwe przy karmieniu tych ryb, bo taka artemia na przykład cały czas stara się unosić w toni wodnej, a one pobierają pokarm z dna. Owszem, gdzieś tam na filtrze się ta artemia zaczepi, gdzieś tam znajdzie sobie takie miejsce bardziej stojącej wody w zbiorniku, gdzie osiądzie na dnie i wtedy one będą w niej buszować. Natomiast łatwość podawania pokarmów produkowanych na potrzeby zbrojników w jakichś pastylkach, w pelecie przemawia zdecydowanie. No i przede wszystkim nie musimy się martwić, czy pokarm na przykład nie był wcześniej gdzieś tam rozmrażany i zdążył się zepsuć, zanim ponownie został zamrożony przed sprzedażą, czy nie zawiera jakichś patogenów. Pokarmy produkowane przez takie firmy jak Tropical, między innymi, są wolne od patogenów. Nie musimy się martwić o to, że są zepsute. Ryby mogą na początku być nieco z dystansem podchodzić do takiego pokarmu. Zawsze jest tak, że jak ryba dostaje nowy pokarm, którego jeszcze nie konsumowała wcześniej, może troszeczkę wybrzydzać. Czekamy. Jednego dnia nie poje za bardzo, drugiego nie. Trzeciego dnia, jak jej głód zajrzy w to miejsce, w które zazwyczaj zagląda, no to się przekona, tak, że może warto spróbować, a potem już pójdzie, już się przyzwyczai do danego pokarmu. No owszem, są czasem takie pokarmy, że wrzucamy i ryby natychmiast reagują na ten pokarm. To pewnie też zaleta jakichś atraktorów. Nie wiem, nie wnikam, co tam sypią ludzie do tych pokarmów. Są takie, że ryby od razu się na niego rzucą. Może ważną rzecz jeszcze powiem, ogólnie jak zmieniamy pokarm, wszystko jedno, czy to będą roślinożerne, czy to będą mięsożerne, wszystko żerne, jak zmieniamy pokarm na jakiś inny, to tak się może zdarzyć, że ryba na niego zareaguje, wydalając z siebie odchody w kolorze nieco białym. Proszę się nie przejmować, to nie jest świadectwo tego, że ma nicienie, o matko, co ja teraz zrobię, albo o, wiciowca złapała. Nie, to jest tak, że musi się przyzwyczaić do nowego składu danego pokarmu. Tak zareagowały jej jelita, troszeczkę dostała rozwolnienia, powiedzmy w cudzysłowie, więc przez 1 czy 2 dni może mieć, odchody mogą mieć kolor białawy, mogą się trochę ciągnąć. Jeśli się to utrzyma przez następne dni, tydzień czy dłużej, no to już może świadczyć o tym, że albo pokarm jest do niczego i nie używamy go, albo nasza ryba przy okazji po prostu akurat pokazała nam, że ma jakieś kłopoty z patogenami jelitowymi i trzeba coś z tym będzie zrobić. Natomiast tak się zdarza, że odchody się zmieniają podczas zmiany pokarmu, nie jest to nic groźnego, trzeba tylko się uzbroić w cierpliwość i to zaraz zniknie. Także tu mamy do czynienia z rybami typowo mięsożernymi. Ja próbowałem wrzucać do zbiorników z hypacynstrusami również korzenie. Siedzą sobie na nich, jak najbardziej, jest mi tam wygodnie, natomiast nie widzę śladów jakichkolwiek, żeby były skrobane te korzenie. No ale mogą być, nie przeszkadza mi to w zbiorniku. Jeśli ta ryba będzie naprawdę potrzebowała sobie skrobnąć korzeń, to ma okazję. Ale nie jest to jakaś większa konieczność. Czy to było ostatnie zdjęcie z hypacynstrusów? To mamy jeszcze... Nie, mamy jeszcze L262. Tak. I to jest Anglicy nazywają go Stardust, czyli jakiś tam gwiezdny pył. No to dlatego, że jak widać ma olbrzymią ilość malutkich kropeczek na swoim ciele. To również jest nieduża rybka, taka sama jak 260 czy L46. Słuchajcie, hypacynstrusów jest olbrzymia ilość, naprawdę rozmiarowo różnych, ubarwieniem się różniących. Niestety nie jestem w stanie zaprezentować Wam wszystkich z tego samego powodu, o którym wspominałem wcześniej, prawa autorskie, a niewiele było przysłanych zdjęć od znajomych z hypacynstrusami. Natomiast myślę, że spotykacie się bardzo często na grupach, czy niektórzy może nawet w sklepach z wieloma innymi i wiecie o tym, że potrafią być bardzo, bardzo różnorodne. Z czym lecimy dalej, panie Marcinie? Bo tu czas nas pewnie goni. Tak, ale zanim polecimy dalej, czy popłyniemy, widzisz, mieliśmy pływać, a nie ale latać. Poczekaj, bo przecież nie powiedziałem najważniejszego. Bo nie powiedziałem, jakie pokarmy z Tropicala dla mięsożerców. Ale to też, dobrze. No.
Tak, proszę. No Zapraszam. tak, nie, to ja się dostosuję, ja będę grzecznym tutaj Nie, uczestnikiem. proszę, rzeczywiście, bo mówimy o mięsożercach, a ja chcę wrócić do roślinożerców jeszcze, bo tutaj też padło jedno pytanie i ja też przez tego kurczaka, o którym zacząłeś mówić, troszeczkę zapomniałem, żeby Dobra. o to dopytać. Także Słuchajcie, jeśli chodzi o pokarmy mięsne produkowane przez firmę Tropical, jest fajny pokarm Tropicala Carnivore w postaci małych pastyleczek, tak zwanego chyba peletu, prawda, który naprawdę sprawdza się. Ryby chętnie go spożywają. Czerwony to najczęściej taki wyznacznik, że dany pokarm albo ma astaksantynę, albo jest na bazie mięsa. Tropical również robi pastylki XXS Dysk w wersji mięsożernej. tak. Też polecam, żeby właśnie swoje zbrojniczki tym karmić. Na nim sobie też mogą pościerać troszeczkę swoje ząbki, żeby pobrać ten pokarm. Zarówno roślinożerne, jak i mięsożerne raz na jakiś czas można tym i tym podać pokarm, który na rynku Tropical jest chyba w ogóle takim pierwszym, który się pojawił. Jest to pokarm ProDefense. Pokarm, który zawiera w sobie beta-glukan, zawiera probiotyki. Bardzo fajny pokarm, taki, żeby go podać raz na jakiś czas, bo dzięki temu zwiększamy odporność naszych ryb na choroby. I można go podawać i roślinożernym, i mięsożernym. Występuje w różnej granulacji. Wiem o tym, że hodowcy nie tylko zbrojników, ale również innych ryb, czy to żyworodnych, czy na przykład skalarów, bardzo chętnie podają ten pokarm, bo dzięki temu narybek znacznie zdrowszy. Także to takie pokarmy. Nie pokazuję ich, bo tam kolega Marcin obiecał, że przygotuje coś na następny odcinek, żeby pokazać, jak te pokarmy wyglądają, to ja tutaj przed pana prezesa nie będę się wpychał. Wiesz, to ty mnie po prostu zaskoczyłeś dzisiaj tym, że aż o tylu chcesz powiedzieć. Macieju, wiesz co, niestety musimy troszkę wrócić, ponieważ rzeczywiście wyskoczyłeś z tym kurczakiem całym wrzucanym do akwarium i tak dalej, ale nie, żartuję, tak? Mówimy o tych szykach. Natomiast rzeczywiście ja pamiętam, będąc kiedyś lata temu jednego z takich starszych hodowców tutaj w okolicy, który właśnie miał bardzo dużo zbrojników, u niego też te kości z tych szyjek walały się gdzieś tam na dnie tego akwarium, pewnie były niedawno skonsumowane, natomiast oprócz tych kości walały się jeszcze liście. I o tych liściach różnego rodzaju, zresztą nie tylko liściach, czyli tak naprawdę o pokarmach roślinnych, ale naturalnych, chciałbym też Ciebie dopytać, ponieważ to jest chyba temat, który też bardzo często pada na różnego rodzaju grupach. Ja też tak sobie przyglądałem troszkę te pytania, które gdzieś tam się pojawiają i ludzie często pytają, często jest ten ogórek, o którym już powiedziałeś, że też wspomnisz, także już dlatego oddaję Bardzo Ci głos. Dobrze i cieszę się, że przypomniałeś o ogórku. Tak, zacznijmy tylko może jeszcze od tego, że tam u tego twojego znajomego walały się liście. Jesteś pewien, że to były liście, a nie kwiatostany i że on tam tego nie spalał sobie, tak? Nie. Dobra, liście to były. Okay. Liście, tak. Słuchaj, dobrze, bardzo się cieszę. Ogórek to jest bardzo ważna sprawa do powiedzenia, dlatego że przez ostatnie 3 lata z 15 przypadków znam takich, że ludzie napisali do mnie, ustalaliśmy, jaki był powód tego, że obsada wyleciała całkiem. To był ogórek. To był ogórek sklepowy. Te kupowane takie długie ogórki w sklepach najczęściej to są ogórki pędzone na takiej chemii i one tą chemię w sobie kumulują. Ogórki, jakbyście sprawdzili przyrządem do sprawdzania, ile dany produkt ma w sobie azotanów, są takie rzeczy do sprawdzania żywności, ogórki nie powinny być w ogóle sprzedawane w handlu. My nie powinniśmy ich jeść. Mają straszne ilości azotanów w sobie. Obranie takiego ogórka ze skóry nic nie daje. On dalej w sobie ma skumulowaną bardzo dużą ilość tej chemii. Macie swoje z ogródeczka gdzieś tam na jakimś nawoziku kurzym hodowane? Oczywiście, że tak. To wtedy nawet ze skórą. Myjecie, szorujecie, wrzucacie do zbiornika, pocięty w jakieś tam mniejsze, większe kawałki, ryby będą was po rączkach całować. Natomiast ogórka sklepowego, bardzo was proszę, nie dawajcie, bo raz, drugi, trzeci, piąty jest wszystko ok. Ja dawałem ktoś tam powie, ja dawałem ostatnio, przez 5 lat dawałem ogórka, było dobrze i 6 roku się okazało, że nie jest dobrze. Takie historie właśnie ludzie mówili, ale ja przecież dawałem kiedyś wcześniej tego ogórka. No tylko tym razem zamiast tam ze sklepu X wziąłem ze sklepu Y, inny dostawca, inny ogórek, poleciało wszystko. Z gotowych warzyw sklepowych, bo to jest naprawdę świetny pokarm i trzeba go podawać swoim rybom, żeby urozmaicić im dietę. Polecam cukinię. Tylko że cukinię obieramy tak dość grubo ze skóry, żeby nie dawać tej skóry, bo ile byście jej nie szorowali, jakieś pestycydy w tej skórze mogą zostać.
Pobieramy ze skóry, tniemy na plastry, razem z tymi pesteczkami, jakiegoś widelca wbijamy w taką cukinię, wrzucamy do zbiornika wieczorem, bo pamiętajmy o tym, że prawie wszystkie nasze rybki są raczej zwierzętami, które głównie nocą będą żerować. Rano zobaczymy, że może być z cukinii już nic nie zostać, pesteczek też nie będzie. Także cukinia, papryka, czy to czerwona, czy zielona, wszystko jedno. Paprykę również staramy się obrać z tej skóry, żeby zbrojnik miał łatwiejszy dostęp do tego, co w środku, on tej skóry nie zje. Ta skóra, jak tam wam gdzieś zostanie na tej papryce, to zobaczycie, że rano będzie gdzieś się walała po dnie, a cała reszta będzie wyjedzona. Z takich surowych warzyw, co jeszcze można byłoby podawać? Z surowych to może już niewiele, natomiast są warzywa, które można po lekkiej obróbce termicznej podawać. Na przykład lekko zblanszowana, obgotowana marchewka, pietruszka, seler. Podaje się na przykład bataty. Nie polecam z innego powodu. Po pierwsze, zbyt dużo cukru w tych bulwach jest, a po drugie, jeśli zbyt długo poleży w wodzie, potrafi nam się woda zrobić biała. Łatwo pierwotniaki na takim batacie się po prostu rozwijają. Także może nie. Liście, wspomniałeś o liściach. No tak, świetny pokarm. Znaczy głównie dla narybku. Dlaczego świetny? No, na przykład pokrzywa. Pokrzywę możemy kupić sobie w sklepie jako karma dla króliczków. Mają takie paczuszki z liśćmi pokrzywy, liśćmi mniszka lekarskiego, jak najbardziej również. Zalewamy wrzątkiem, tak jakbyśmy sobie robili napar z tych liści pokrzywy. Jak to nam wystygnie, wrzucamy to wszystko do zbiornika, gdzie mamy młode ryby. I to ma tą zaletę, że poleży sobie 3-4 dni nawet, nie psując wody i młode, kiedy będą tylko chciały sobie dojeść, oblepiają te liście swoimi ciałkami i tam wcinają, prawie nic nie zostaje z tych liści na koniec. Ja wrzucam do takich kotniczków, gdzie mam narybek, po 3 dniach zostaje tylko ta najgrubsza łodyżka, nic więcej. Z liści możemy dawać mniszka lekarskiego, możemy dawać pokrzywę, możemy dawać szpinak, na przykład kupowany surowy, lekko go sparzamy, wrzucamy do zbiornika, będzie też szał na niego. Ale również można dać takie liście, które nie są zielone, czyli na przykład liście dębu, zbierane jesienią po pierwszych przymrozkach, czy kupowane liście katapangu, czyli migdałecznika japońskiego, które podnoszą nam trochę garbniki w wodzie, więc na przykład do chypa cinstrusów świetna sprawa, ale one również są świetnym źródłem pokarmu, takim, że leży długo w kotniku. I jak ryby są głodne, bo nie dostały na przykład w ciągu dnia drugi raz jakiegoś tam jedzenia, to one sobie wejdą na ten liść i będą go zjadały. Co jest bardzo ważne jeszcze, fajnie by było, gdyby te liście, zanim je podamy do zbiornika, poleżały sobie gdzieś w wodzie dłuższy czas, bo one wtedy obrosną florą bakteryjną, takim filmem biologicznym. Ten film biologiczny to jest olbrzymia ilość białka. I młode ryby, narybek, będzie zjadał nie tylko sam liść, ale również będzie się pożywiał tym filmem biologicznym. Tu jest też pewien taki aspekt z tym związany, jeśli chodzi o drewno. Dużo osób zawsze tam na forach pisze, jak masz młode, to koniecznie daj im drewno, będą go jadły, to drewno. No nie, samego drewna jeść nie będą, są za małe, mają zbyt delikatne otwory gębowe, żeby sobie skrobać to drewno. Ważne w tym jest właśnie to, że takie drewno bardzo często jest obrośnięte tym filmem biologicznym. I to on stanowić będzie świetny dodatek paszowy dla naszego narybku, żeby dostarczyć w miarę szybko dużej ilości białka. Czy to będą ryby roślinożerne, czy mięsożerne, jednym i drugim jak najbardziej taki korzeń można z tym filmem biologicznym podawać jako uzupełnienie diety. Także liście babki lancetowatej można podawać również młodym rybom. W zasadzie to większość omówiłem tych liści, które można... Sparzona sałata. Sparzona sałata bardzo łatwo dostępna, choć przyznaję, że z własnego doświadczenia widzę, że jest mniej chętnie zjadana niż na przykład taka pokrzywa. Tylko proszę się nie zniechęcać. Zaparzacie tą pokrzywę, zrobiła się trochę taka już miękka się zrobiła, nie trochę miękka, tylko miękka się zrobiła, wrzucacie do zbiornika i ryby nie chcą. No to nie wyrzucajcie, dajcie im trochę. Może się okazać, że ta pokrzywa jeszcze musi poleżeć 2 dni w zbiorniku i dopiero wtedy ryby się nią zainteresują i zjedzą do samego końca. Także cierpliwość, bo cierpliwość to jest bardzo ważne słowo w akwarystyce. Kiedyś może na ten temat coś też powiem o cierpliwości. Także no co, już nie wracamy do kurczaków. Mieliśmy porozmawiać tylko o tym, czym można jeszcze... Tak. Czym można je doprawić? To był krytyk kulinarny Maciej Koczko. Specjalnie dla Państwa, z dalekiego wybrzeża.
Tak Japonii, migdałecznik japoński. Wszystkiego z umiarem oczywiście, moi drodzy. Wszystkiego z umiarem, dlatego że niedobrze by było, gdyby resztki pożywienia zostawały gdzieś w zbiorniku, szczególnie takiej cukinii czy papryki. Łatwo nam zachwiać równowagę biologiczną, szczególnie w małych zbiornikach. No i rano może być płacz, niestety. Szczególnie jeśli zbiornik nie jest dobrze natleniany, a takie resztki roślinne zawierają sporo tlenu z wody podczas butwienia i gnicia. Ostrożnie ze wszystkim. Czy my mamy czas, żeby pogadać o jeszcze jakimś rodzaju, czy kończy nam się? Która to godzina? Mamy 10 minut, ty mówiłeś, że masz chyba ze 4 dowcipy na koniec, także nie wiem, na ile je zaplanowałeś. Wiesz. Proszę, dowcipem to jest to, co ja tu mówię w ogóle, proszę pana. To jest jeden wielki dowcip. Słuchaj, a to mam propozycję. Tak. Mam propozycję, mamy tam taki jeszcze album ze zdjęciami Otocynklus. Tak. Pokażmy. To są rośliny, to są ryby typowo roślinożerne, typowo. No oczywiście, jak tam dorwą czasem gdzieś jakiś kawałek ochotki, to nie wzgardzą, ale nie robią tego jakby bardzo chętnie. Wolą zdecydowanie jeść glony, to są prawdziwe glonojady. Stado otosków potrafi nam wyczyścić akwarium z okrzemków w ciągu jednego wieczora. No właśnie, i te otoski najczęściej kojarzą nam się z takim zwykłym otoskiem, tak zwanym przyłyściowym, czyli Otocynklus affinis, którego widzimy w sklepach, a otoski potrafią zaskoczyć. Może nie wszystkie powinny się nazywać otoskiem, przepraszam, bo na przykład tutaj na zdjęciu mamy tak naprawdę Hypoptopomę, ale wygląda jak otosek i w handlu nazywa się otos pomarańczowy. Nie są to niewielkie rybki. W ogóle otoski raczej należą do rybek małych, 4-5 centymetrów. Bardzo delikatne rybki, można je trzymać ze wszystkimi, byle ich nie zjeść, no bo jak będziemy trzymać z jakimiś tam pielęgnicami typu pawioka, no to robią za pokarm. Natomiast one nie będą nikomu w zbiorniku przeszkadzać. Są świetnym uzupełnieniem bardzo wielu różnych biotopów. Może biotopów to źle powiedziałem, no bo jak ktoś wrzuci do tanganiki, to nie za bardzo. Są uzupełnieniem bardzo wielu różnych obsad innych ryb. Można je trzymać z neonkami, można je trzymać z jakimiś żyworódkami również, bo one się łatwo przyzwyczajają do tego, że będą żyły na jakiejś zwykłej kranowej wodzie. Zobaczmy, co mamy dalej. Na pewno mamy jeszcze jakieś inne gatunki otosków, które warto pokazać, że istnieją takie, żeby się nimi trochę pozachwycać. No tu również jest ten orange, czyli Hypoptoma species Peru. Tutaj od naszego kolegi grupowego zdjęcie z jego zbiornika. No pełne uroku są te rybki w zbliżeniach. Widać ciekawe ubarwienie. Biorąc pod uwagę, że ta rybka ma około 3 cm. No, a tutaj mamy otoska zebrę. To taki święty gral otosków. No, jak na otoska, to ryba dość droga, rzadko spotykana w handlu, właśnie pewnie dlatego, że droga. No i ludzie się boją brać na sklepy taką rybę, bo kto zapłaci 40 zł za 3,5 cm rybkę tej wielkości. Ale mają coś w sobie, mają urok. Ten tutaj na zdjęciu ewidentnie widać, czemu nazywa się zebra. Cóż tam jeszcze mamy z tych otosków, szanowni? Wiesz co, ja zapytam tylko a propos już otosków, ponieważ pokazujesz otosy, znaczy pokazujemy otosy i to rzeczywiście jest fajna ryba, natomiast swego czasu widziałem gdzieś w necie film, ty też go polecałeś, żeby zobaczyć, jak one fajnie pływają w stadzie. Czy jest to, że tak powiem, zasada takiej ławicy właśnie, czy jest to zasada wszystkich, czy tutaj różnych gatunków, czy jednak powiedzmy najczęściej ten affinis taki popularny i widoczny w takich dużych grupach jest? Już ci mówię, nie będę się wypowiadał na temat gatunków, których nie widziałem w ławicy, natomiast ławice tych tutaj na zdjęciu, otosów zebra, widziałem i zachowują się jak ryby ławicowe. Affinisy na 100%, bo posiadałem zbiorniki, w których pływało na przykład 1000 czy 1500 affinisów i zdecydowanie zachowują się ławicowo. W tej chwili na przykład mam Otocinclusa huarani, który jest jednym z najmniejszych otosków, dorasta powiedzmy już maksymalnie do tych 3 cm i one również zachowują się ławicowo. Jest to chyba, bo duże zbrojniki na pewno ławicowo się zachowywać nie będą, natomiast małe rybki, które czują się bezpiecznie, kiedy są, brzydko mówiąc, w kupie, będą tworzyły ławice. Jest to pewien sposób zabezpieczenia się przed drapieżnikiem. Drapieżnik, widząc olbrzymią ławicę, nie widzi pojedynczych sztuk, tylko raczej ten duży organizm nie będzie chciał tak atakować, a jeśli już będzie atakował, to raczej te najsłabsze osobniki, które nie nadążają za całą ławicą, gdzieś tam na poboczach się będą utrzymywały, stanowią łatwy cel,
to naturalna selekcja w tym momencie, no i nie nadążasz za grupą, niestety musisz polec. Szybciutko tam do końca, bo wiem, że Tak dzisiaj jest, mamy mało czasu. szybciutko O, proszę do bardzo. końca. Jeden z największych otocyklusów, jakie są, czyli otocyklusów gigantea, czyli również powinien być zwany Hypoptomą gulare. Duży? No duży, do 10 centymetrów. To jak na otocyklusa, to proszę Państwa, to jest Mariusz Pudzianowski przy innych w związku z tym. Wielki, wielki, wielki. Oczywiście śmieję się, dalej to jest mała, drobna rybka, nawet te 10 centymetrów małego, chudego, długiego ciałka. Żadnej krzywdy innym osobnikom w akwarium nie zrobi. Różnorodność to jest dobre słowo na określenie tego, jakie są zbrojniki. Tu mamy na zdjęciu dwa, a nawet pięknie opisane. Na samej górze właśnie jest gigant, czyli ta hypoptoma, a na dole zwykły otosek przyłyściowy, ten najczęściej spotykany w sklepach. I to jest Także ostatnie zdjęcie otosów. Ostatnie zdjęcie z otosków. No strasznie jest mi przykro, bo tam obiecywałem ludziom, że będzie dzisiaj o lorikariach, że o storisomach będzie i wychodzę na kłamce, czyli To, jednak wiesz, okazuje się, że... To jest, nie, to po prostu ja miałem rację, mówiąc o tym, że nie zdążymy. Zagadywałeś mnie. Nie, no przepraszam, Tak. następnym razem przywitam się, a potem już pożegnam, tylko wiesz, jak już ty skończysz swój monolog. Szanowni Państwo, no bardzo przepraszam, że tak wyszło. Obiecuję, że jeśli Marcin się zgodzi, to jeszcze o innych, bo co nam zostało? Z takich ciekawszych zostały nam pekolkie, zostały lorikarie i zostały sturisomy, warte tego, żeby o nich opowiedzieć. Jak również domyślam się, część z Was, którzy posiada dużo większe zbiorniki, chętnie dowiedziałaby się o takich zbrojnikach, które rosną do większych rozmiarów. My nazywamy je tak potocznie kaktusami. Są to na przykład pseudoacanthicusy, ryby, które no, robią wrażenie samym wyglądem. Więc postaram się ekspresowym tempem w następnym odcinku, nie dając Marcinowi dojść do głosu, opowiedzieć o nich wszystkich. Dlaczego? Dlatego, że Marcin, zdradzimy to, co nas tam jeszcze, co będziemy mieli w planach, w razie czego. Poczekają nas takie ciekawe odcinki, myślę, dla każdego. Chciałbym jeden odcinek poświęcić na omówienie tego, jak doprowadzić do rozrodu poszczególne rodzaje zbrojników, bo mają różne zachowania, jeśli chodzi o to, gdzie kładą ikrę, jak się opiekują tą ikrą i tak dalej. Jak stworzyć warunki w akwarium, żeby mieć przychówek z danych zbrojników. To był taki odcinek. No i coś, I ta co budowa, każdego... ta słynna budowa u Ciebie w niektórych... Tak, te tam pustostany, które stały. To ważna rzecz. Natomiast też jeszcze chcielibyśmy zrobić odcinek, który pewnie wielu z Was spędza czasami sens powiek, choroby zbrojników i jak sobie z nimi radzić, co zrobić, żeby nie chorowały oraz jak walczyć z chorobami. Tam też narosło sporo mitów, że zbrojniki to nie chorują, bo mają taki pancerz na sobie. No tak, to właśnie takie mity narosły. Zbrojniki chorują, proszę Państwa, jak każde inne ryby, a nawet są bardziej wrażliwe na gorsze parametry wody i łatwiej zapadają na różne choroby. Tam zerkasz na ten zegarek, tak? Już powinienem skończyć? Nie, wiesz, ja zerkam, ja Cię przepraszam, ja zerkam też tutaj, no to właśnie, żeby tych nadgodzin nie płacić. Nie, wiesz co, ja zerkam na komentarze tutaj, jak ludzie piszą, no tam nie będę tutaj przytaczał, wiesz, bo oni są źli, że nie powiedziałeś o niektórych rybach, także, ale mają tutaj, czytam twój adres, numer telefonu, wiesz, maila, niektórzy nawet są w stanie wysłać gołębia bojowego. Także, no w międzyczasie ktoś się dobijał do drzwi tutaj, do biura, jakże ja już się boję wyjść. Już zdążyli, widzisz, już namierzyli, tak. No, już namierzyli, także no niestety. No, ja przepraszam, bo słuchajcie, ja po prostu lubię o zbrojnikach gadać. Za przeproszeniem, gęba mi się nie zamyka i ja mógłbym o tym gadać i gadać, tylko mi się właśnie alkohol kończy. Natomiast jest dużo do powiedzenia, no nie da się w godzinę, a Marcina nie mogłem przekonać, żeby program był 3 godziny, bo on mówi, że tyle to on w pampersie nie wysiedzi, więc musimy przerwać. No i dałeś, wiesz, w następnym odcinku. Zapraszam Was bardzo serdecznie, naprawdę, zapraszam Was bardzo serdecznie, jeśli nie usnęliście podczas tego odcinka, postaram się, żeby coś tam jeszcze mądrego w miarę powiedzieć, poczytam książki w międzyczasie, pooglądam filmy youtuberów i będę wiedział, o czym mówić za tydzień. Właśnie. Za tydzień, Panie Marcinie, za tydzień? Tak jest, za tydzień. No jeżeli Pan ma czas, Panie Macieju, to jak najbardziej za tydzień. Widzimy się za tydzień. Pana,
to ja tutaj powiem, że dziękuję Wam wszystkim za to, że byliście, dziękuję, że komentowaliście, że żartowaliście więcej z Maćka niż ze mnie, także jestem szczęśliwy z tego powodu. Wygrałem w Sapera kilka razy, miałem niestety kody, przyznaję się. Stara prenumerata magazynu Secret Service pomogła. Także dziękuję Wam bardzo serdecznie, dziękuję Tobie, Macieju, i do zobaczenia za tydzień. Nie ma za co, Panie Marcinie, cała przyjemność jest po mojej stronie. Ja Państwu bardzo dziękuję, że oglądacie, bo to napędza do tego, żeby jednak mówić o czymś, żeby przekazywać jakąś tam tą swoją skromną wiedzę o tych rybach. Liczę na to, że będzie łatwiej trzymać Wam te rybki w zbiornikach, a oprócz tego może po prostu nagle się okaże, że zbrojnik to nie tylko ten zwykły pospolity, że jest cała masa do wyboru, że może warto się zainteresować tymi pięknymi rycerzami z dna naszych zbiorników. Dziękuję Państwu bardzo za dzisiejsze spotkanie. Życzę wszystkim udanego wieczoru, zdrowia przede wszystkim i do zobaczenia za tydzień. Z Tobą również, Dzięki Marcinie. wielkie. Dzięki, cześć. Dziękuję bardzo.